Jesteśmy na takim miejscu, gdzie spotykają się dwa wodospady i ogólnie to jest dzisiaj ogromna mgła, są chmury i w sumie to nic za bardzo nie widać, zresztą no, ale nie pada. Ale nie pada. No, zobaczymy. Jeszcze jest taka kładka tutaj, którą można przejść nad tymi wodospadami, więc idziemy jeszcze zobaczyć. Potem idziemy w stronę Oslo. W stronę słońca. W stronę słońca, no. Widok zapadający do wkurczych, tak? Tam jest wodospad. Nawet dwa. No i co? I przyszedł czas pożegnań. My już lecimy dalej. Strona Oslo, a Weronika z Tomkiem zostali tutaj, bo mają inne plany. Chcą wejść jutro na język trolla, ale myśmy zrezygnowali z tego, ponieważ najłatwiejsza trasa, która tam jest, żeby tam dojść, to jest... Ale w sumie to nie wiem, bo my się tam nawet nie schodzili za bardzo. No. Najłatwiejsza trasa to jest jakieś 20 coś kilometrów w góry. Więc stwierdziliśmy, że to zdecydowanie nie jest dla nas. No nie jesteśmy do końca do tego przygotowani. Nie mamy nawet odpowiednich butów do tego, ani nic, więc... Musimy wracać do słońca. Więc wracamy w stronę słońca, bo w Oslo jest słonecznie. A my już od 3-4 dni nie widzieliśmy słoneczka, tylko deszcz i mokniemy. Dlatego też dzisiaj sobie wynajęliśmy, czyli dzisiaj wczoraj, wynajęliśmy sobie domek, 4 osoby. Da się trochę zagrzeć. No, lecimy dalej. Smutno nam, bo w sumie pierwszy raz od początku naszej wyprawy zostaliśmy sami. No. Mam nadzieję, że się tam gdzieś jeszcze spotkamy z innymi ekipami. No ale cóż, idziemy. Bo chcemy jutro pozwiedzać całe Oslo. Znaczy no wiadomo, nie całe, bo Oslo jest przeogromne, ale przynajmniej jakieś takie najważniejsze punkty. Więc tak, zostało nam jakieś 300 km, więc to jest cały dzień jazdy tak naprawdę dla nas. Będziemy się kulać. wiecie, ogólnie w Norwegii i w Szwecji są najlepsze cynamonki na świecie. Naprawdę robimy przepyszne. I dorwaliśmy takie dwa za 20 noków koron norweskich na poprzednim kempingu.
One były z poprzedniego dnia, do tego też są przecenione. Fajne to jest to, że u nich właśnie działają takie aplikacje jak Too Good To Go bardzo dobrze i tak naprawdę na większości miejscach da się znaleźć właśnie jedzenie, na przykład z poprzedniego dnia. Są nadal dobre, nie? I są po prostu przecenione. Co? Chcesz coś powiedzieć, czy średnio? Średnio. Okej. Zrobiłam ci kawę. Nie. Mogę składać kukię? Aha. Ten dzień, podczas którego tylko jedziemy, nazywamy dniem przejazdowym. To dzień, w którym nic konkretnego nie planujemy, tylko podczas drogi rozmyślamy o tym wszystkim, co wydarzyło się do tej pory. A oglądając nasze filmy, wiecie, że tych wrażeń było całkiem sporo. Jadąc tak przed siebie, podsumowujemy te wszystkie wydarzenia i po prostu odpoczywamy, ciesząc się tym, gdzie jesteśmy. Naprawdę. Taki jak ty masz wielki, tylko taki mini. Mini? No, naprawdę to jest taki. Oslo, czyli stolica Norwegii. Nasz plan na zwiedzanie był tylko jeden – Muzeum Munka. Zresztą był to powód, dla którego koniecznie musieliśmy przyjechać do tego miasta. Nie przepuściłabym takiej okazji, by nie zobaczyć jednego z najsłynniejszych obrazów na świecie, o którym uczyłam się miesiąc wcześniej na egzamin dyplomowy. Ale o nim opowiem Wam później. Póki co idziemy w stronę centrum miasta. 53 minuty pieszo mamy do tego muzeum? Fajnie. No pieszo, Blisko, nie? piesza wycieczka po prostu. Chciałeś zwiedzać. To było wziąć składaki. Trzeba było. To jest nasza misja na przyszły rok, żeby zakupić hulajnogę elektryczną. Właśnie do przemieszczania się w takich dużych miastach. Wiecie, gdzieś tam zawsze z tyłu. Ale to prawda. I ty masz, wiesz, stanęłaś tyle i zapłaciłaś tyle. A my byśmy mogli... Byśmy mogli jeszcze dalej stanąć. Przecież będzie w ogóle za darmo. Będziemy mieć, nie wiem, zamiast 4 km 8 do tego centrum. No ale co ci tu robi za różnicę? Ty sobie jedziesz na hulajnodze? Ale widać, że mają kontakt z naturą non-stop. Oslo zostało założone około 1048 roku, chociaż podobno już wcześniej te tereny były zamieszkiwane. Aktualnie jego liczba ludności wynosi około 709 tysięcy. Miasto składa się z 15 dzielnic i od wieków jest siedzibą norweskiej rodziny królewskiej, chociaż niestety miasto wielokrotnie przeżywało wiele kryzysów, zarówno ekonomicznych, jak i z powodu pożarów i epidemii dżumy. Norwegia wielokrotnie zawierała różnego rodzaju unie i umowy z innymi krajami skandynawskimi i z tego też powodu Oslo w różnych okresach czasu traciło miano miasta stołecznego, a nawet zmieniało nazwę na Kristiania. Trwało to do roku 1905, kiedy to państwo ostatecznie stało się niezależne od innych państw, a w 1925 roku przywrócono miastu nazwę Oslo. Kuba, czemu ja tu tam? Czemu tu ptasz? Bo tu ptasz.
Marysia zawsze mówi, że ma małe nóżki i ona bardzo pomału chodzi dlatego. Mówi, że jak tup, tak wolno, no to szybko tuptaj. Marysia tupta. Tam. W Oslo jest wiele ciekawych miejsc, które można zobaczyć. My nie mieliśmy aż tyle czasu, by wszystkie zwiedzić. Udało nam się jednak wejść do katedry, w której odbywa się wiele ważnych uroczystości. Katedra, którą teraz widzicie, jest już trzecią katedrą w Oslo. 2 poprzednie zostały zniszczone przez pożary. Obecna została wybudowana pod koniec XVII wieku i przebudowana w latach 1848-1850. Budynek ma przepiękne malowidła na suficie, wykonane przez norweskiego artystę Hugo Louisa Mohra, który wykonał dekoracje także do innych norweskich katedr, między innymi w Bergen i Kristiansand. Słodko. I'm sitting here wondering. Edvard Munch przyszedł na świat 12 grudnia 1863 roku i już od małego miał problemy ze zdrowiem. Gdy Edvard miał rok, jego rodzina przeprowadziła się do Kristiani, czyli dzisiejszego Oslo, gdzie uczył się w domu ze względu na słabe zdrowie. Później wstąpił do Królewskiej Norweskiej Szkoły Rysunku i Sztuk Pięknych w Kristiani, której założycielem był jego krewny. Edvard odziedziczył po rodzicach niechciane cechy. W swoich notatkach pisał, że po matce odziedziczył kruchość fizyczną, a po ojcu słabość psychiczną i skłonność do obłędu. Już od dzieciństwa interesował się rysowaniem i malowaniem, a jego dzieła bardzo szybko zaczęły odbiegać od realizmu. Swoje obrazy pierwszy raz wystawił w wieku 20 lat i od samego początku spotykał się z dużą krytyką, ale sam kierował się zasadą nieważne jak mówią, byle mówili. Pośród ogólnego oburzenia znaleźli się też tacy, którzy dostrzegli potencjał Muncha. Wkrótce malarz otrzymał 2-letnie stypendium, które umożliwiło mu wyjazd na studia do Francji. Przez ten okres artysta próbował różnych nurtów, a nawet impresjonizmu, inspirując się Van Gogiem. Kolejny skandal jego dzieła wywołały w Berlinie w 1892 roku, gdzie jego twórczość uznano za obrazem dla sztuki. Bardzo szybko zamknięto jego wystawę, ale o Munchu zrobiło się już naprawdę głośno. To właśnie w tym czasie w Berlinie artysta namalował najbardziej znane jego dzieła, takie jak Krzyk i Madonna. Jeśli chodzi o Krzyk, to samego obrazu powstało kilka wersji. W muzeum znajduje się wydzielone pomieszczenie, gdzie pokazywane są 3 te najbardziej znane: olejny, wykonany temperą oraz pastelem. W innych miejscach można odnaleźć także Krzyk wykonany z litografii. Sam obraz zresztą wielokrotnie się zmieniał, zanim przybrał ostateczną formę. W muzeum można na przykład zobaczyć kilka dzieł bardzo podobnych do Krzyku. Szedłem drogą w towarzystwie 2 przyjaciół. Zachodziło słońce. Poczułem nagły przypływ melancholii. Niebo stało się nagle krwisto-czerwone. Zatrzymałem się. Oparłem o balustradę, śmiertelnie znużony. Nad miastem i ciemnobłękitnym fiordem rozpościerały się rozlewiska krwi i języki ognia. Przyjaciele szli dalej, a ja drżałem z trwogi i wtedy posłyszałem przeciągły krzyk przeszywający powietrze. Takimi słowami odmalował w 1891 roku genezę krzyku jego autor. Krzyk, który usłyszał artysta, podobno pochodził ze szpitala psychiatrycznego, czy też była to interpretacja krzyku natury. W 2004 roku astrofizyk Donald Olson wysnuł hipotezę, że obraz ten nie zrodził się w wyobraźni Muncha, a został zainspirowany zjawiskiem przyrodniczym, jakie miało miejsce w Norwegii po wybuchu wulkanu Krakatau w 1883 roku, po którym niebo pokryło się czerwonym blaskiem. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że obraz ten jest metaforą bólu istnienia, samotności, a przede wszystkim strachu. W 2012 roku w Nowym Jorku odbyła się aukcja, na której jedna z wersji Krzyku została sprzedana za $120 milionów.
Sprzedającym był norweski Peter Olsen, który zdecydował, że uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczy na budowę hotelu oraz Muzeum Munka, w którym zresztą aktualnie jestem. Powiem wam niesamowite uczucie, jak się o czymś uczysz i nagle to widzisz. I miałam ten obraz nawet w tym roku na egzaminie i po prostu wow, fajnie. Naprawdę lubię to w podróżach, że właśnie mam okazję zobaczyć takie coś, nie? Że się naprawdę tym uczę, gdzieś tam to widzę na zdjęciach, znam to w ogóle, znany obraz na całym świecie, znany artysta na całym świecie, a potem mogę to zobaczyć na żywo. Robi wrażenie. I'm sitting here wondering. Wyjechaliśmy z Oslo i znaleźliśmy niedaleko taką miejscówę na dziko przy plaży. I ogólnie mamy jeszcze dziś i jutro będziemy w Norwegii, potem lecimy już do Szwecji i tak następne te noclegi tak zamierzamy mieć na dziko. I czekam na Kubę, bo to był taki stromy zjazd, tak się wydawało, więc poszliśmy zobaczyć, czy w ogóle się to opłaca pchać maluchem, czy nie będzie z tym potem więcej problemu, ale całkiem spoko tutaj jest, także Kuba poszedł po nasze autko, a ja czekam na niego.